Siemka, ja jestem Adacho i pozwólcie, że zanim zacznę odpowiadać na wasze komentarze, bo jest to kolejny odcinek komentarzy, od których łysieję, to ja zadam wam pytanie. Jaki jest najdziwniejszy smak chipsów, jakie kiedykolwiek jedliście? Nie jest to pytanie, które wymyśliłem na poczekaniu. Jest to pewnego rodzaju zapowiedź, zachęta do tego, żebyście obejrzeli film, który jutro, dzień po publikacji tego odcinka, pojawi się na moim kanale. Nie jest to film, który jest dostępny dla wspierających, jest on już na moim kanale, ale czeka prywatny, bo Marcia, która ze mną na tym filmie wystąpi, poprosiła mnie, żebym tego filmu nie wyrzucał dla wspierających, tylko od razu jako publiczny. Nie będę wam zdradzał treści tego filmu, ale jak zobaczycie tę miniaturkę, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Generalnie, w skrócie mówiąc, przyszła do nas paczka i ja absolutnie nie wiedziałem, co jest w tej paczce. Marcia wiedziała, że są tam jakieś rzeczy, powiedzmy jakiego typu, ale nie wiedziała, co jest konkretnie. I jedną z tych rzeczy, która pojawi się w tym filmie i którą ja jadłem pierwszy raz w życiu, bo tak, to są chipsy o najdziwniejszym smaku w życiu. Witam was w kolejnym kokle. Ostatnio zapytałem was o to, jaki będzie wynik meczu Polska-Holandia i kilka osób dobrze wytypowało wynik, także zgodnie z obietnicą komentarze tych osób przeczytam. Gdybym poprosił was o typowanie wyniku Polska-Malta, to nie wiem, czy ktokolwiek by trafił. To jest dość duży paradoks, że graliśmy z Maltańczykami, a momentami w tym meczu to my wyglądaliśmy jak Maltańczyki. I to takie bezzębne, no ale okej, niech będzie. Mimo wszystko jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, a mianowicie to już trwa praktycznie od 17, tylko że mówię wam o tym dzisiaj, ale do 23 listopada, do północy, na Enebie trwa wielka kampania związana z cashbackiem, aż do 17% cashbacku na tysiące gier i różnych produktów. Sprawa jest o tyle fajna, że nowe oferty pojawiają się co 2-3 dni, więc możecie na bieżąco sprawdzać poprzez linki w opisie mojego filmu, czy jakieś oferty nie będą wam się podobać, a oprócz tysięcy gier znajdziecie tam też punkty, chociażby do FC26, czyli tej powiedzmy starej Fify, czy różne waluty w grach, takie jak fałdolce i tak dalej, więc ja z cashbacku sobie na Enebie korzystałem. To działa w taki sposób, że jak kupicie jakąś grę, to procent tej kwoty wraca do was, wraca do portfela, który macie na stronie i te środki możecie wykorzystać z powrotem na stronie na cokolwiek chcecie. Tylko z tego co pamiętam, warto sprawdzić, czy nie mają one daty ważności, bo nie jestem do końca pewien, ale być może jest tak, że te środki na portfelu mają jakąś, nie mówię, że krótką datę ważności, ale jakąś datę ważności, także zwróćcie też na to uwagę. Oczywiście linki znajdziecie w opisie, podrzucę wam też jeszcze link do tego giveawaya, czyli tego rozdania. Giveaway trwa do grudnia, bodajże 4 grudnia i można tam wygrać monitor gamingowy. A ja zacznę od tych komentarzy, które poprawnie wytypowały, w zasadzie od osób, które napisały komentarze, w których poprawnie wytypowali wynik. Niektórzy z was po prostu wytypowali wynik i okej, tak jak na przykład kolega Wegev SSJ41. Ja obstawiam optymistycznie remis 1-1, gdyż Holendrzy będą chcieli się poprawić od ostatniego meczu z nami. Z tego co pamiętam, to jeszcze w poprzednim meczu też było 1-1, więc nie wiem, o jakiej poprawie tutaj mowa, ale gratuluję, dobrze wytypowany wynik, tak samo jak Jakub Feldman 7400, tak samo jak Cichy Master, gratuluję, Rafał, optymistyczne 1-1, pytanie kiedy następny odcinek na dworze, Bobek MZK chciał nagrać rap w altance, ale mu nie wyszło, bo pomylił kable. Mam jeden odcinek w planach, który na pewno częściowo byłby nagrywany w dworze, jest to specjal na 30 000 widzów. Tak, wiem, że jest już na kanale trochę więcej widzów niż 30 000, ale oryginalnie to był specjal na 30 000 widzów. Gratuluję również Piwusowi, no a jeszcze jest kilka komentarzy, które wytypowały poprawnie wynik i zadały przy okazji pytanie, także zgodnie z obietnicą ja też czytam. Maciej Iwaszkiewicz, jaki jest twój stosunek do bookmacherki? Obstawiałeś coś? Może masz jakąś ciekawą anegdotkę z tym związaną? Pozdro. Myślę, że najciekawsza anegdotka to nawet nie tyczyłaby się mnie, tylko mojego kolegi, który podczas Euro... Nie, to nie mogło być Euro 2020, bo ono było rozgrywane rok później i tam już mieliśmy zdalne zajęcia. Więc to musiał być mundial. Tak, to był mundial w 2018 roku. Mój kumpel, który swoją drogą też, nie wiem czy dalej jest, ale na pewno był piłkarzem, puścił najdłuższą taśmę, jaką widziałem w życiu. Paragony z Biedronki, podczas kiedy jest promocja na świeżaki albo inne gang mięczaków, nie są tak długie, jak kupon, który on bo wtedy jakby nie obstawialiśmy przez komputer, ja czasem sobie obstawiałem na takiej stronce, która już nie istnieje, nie będę robił, w zasadzie nawet nie wiem, czy mógłbym zrobić reklamę, skoro stronka nie istnieje, ale nieważne jak się nazywała. Generalnie myśmy z kolegami tak chodzili, oni mnie trochę tym zarazili, chodziliśmy do różnych budek, kiosków albo takich mniejszych zakładów, gdzie obstawialiśmy sobie mecze.
Ja też to traktowałem jako formę spędzania czasu, bo nigdy nie obstawialiśmy za jakieś duże kwoty, maksymalnie 2-3 zł, może 5. Jak byłem bardzo czegoś pewien, to 10, ale to raczej w formie cyfrowej. Tak na takich taśmach to raczej to były jakieś 2, 3. No i mój kumpel za 2 zł puścił taką długą taśmę, na której było kilkadziesiąt spotkań, nie pamiętam już dokładnie ile, ale dokładnie pamiętam ile mógł wygrać, gdyby mu wszedł ostatni mecz. 25 000 złotych. Jeden mecz mu nie wszedł. Wszystkie mu weszły, obstawiał tam różne rzeczy, albo wyniki, albo zwycięzcę, albo jakieś rożne i tak dalej. To była faza grupowa Mundialu 2018 i jedna pozycja mu nie weszła i za 2 zł otarł się o 25 000 złotych. I wiecie, co mnie najbardziej wtedy szokowało? To, że on trochę się z tego śmiał. Ja bardziej przeżywałem to, jak raz, pamiętam, nie wszedł mi kupon, też jeden ostatni mecz i to pamiętam, jaki to był mecz. To był mecz Olympiku Lyon z Manchesterem City. To była Liga Mistrzów, faza grupowa, sezon 2018-19 bodajże, listopad 2018 roku i Manchester City myślałem, że wygra z Lyonem. W poprzednim meczu, bo to był oczywiście rewanż, Lyon pokonał Manchester City, ale City było w gazie, no ale może błędem było obstawienie na City, bo i City i Lyon potrzebowały remisu. No i Lyon wygrywał 2-0, potem City wyrównało ten wynik w 86 bodajże wyrównało na 2-2 i ja pamiętam, że śledziłem ten mecz i mówię niemożliwe to jest. Niemożliwe. City do tamtego momentu wygrywało wszystko i dlatego na nich obstawiłem. No i okazało się, że ten mecz im nie wszedł. No i tam 500 za 2 zł mogłem wygrać. I ja wtedy rozpaczałem. Do dzisiaj rozpaczam z tego powodu. Chociaż nie, no może dzisiaj nie. Pieniądze to nie wszystko. Ale wtedy 500, no to byłoby praktycznie 2 miesiące opłacania akademika, więc no chwila, moment. Chociaż w listopadzie 2018 już nie mieszkałem w akademiku, ale to na pewno byłby czynsz, no nie? Więc mój kolega, który przegrał, w zasadzie nie wygrał tych 25 koła, w ogóle się z tego śmiał, mówił, że zdarza się, jakby to nie pierwszy raz, że tu się wygrywa, tam się przegrywa. Był też jeden kolega, który podczas wykładu, wiecie, cała aula, no nie, studenci siedzą, słuchają wykładu, profesor coś tam tłumaczy i nagle mój kolega jest! Przepraszam, wszyscy na niego patrzą i on mówi, że właśnie mu wszedł kupon na tysiaka. Także w zasadzie anegdotki związane są chyba z moimi kumplami, bo ja tam nigdy wielkich rzeczy nie wygrałem. O, wiem jedną rzecz, którą wygrałem. Jedną rzecz, którą mogę się pochwalić, chociaż nie wiem, czy algorytm YouTube'a nie będzie wyłapywał tych rzeczy, ale w 2016 roku odbyły się wybory prezydenckie w USA na jesień. I ja pamiętam, że kilka miesięcy wcześniej można było już obstawić, kto te wybory wygra. I ja obstawiłem na późniejszego zwycięzcę. Celowo nie używam imienia i nazwiska, bo potem YouTube, wiecie, może dodać jakieś różnego typu ograniczenia. Więc generalnie obstawiłem wtedy zwycięzcę, na którego kurs był ponad 2. I ja postawiłem na niego złotówkę, bo chyba na tej stronie, bo to było w cyfrowej wersji tej strony, można było najmniej obstawić złotówkę. Zwróciła się ona i przez długi czas, jak obstawiałem, to było moje ostatnie zwycięstwo. Miałem bardzo, bardzo długą passę niepowodzeń, często sromotnych, a często takich, w których jedna pozycja nie wchodziła z 6, 7 czy nawet 10. No ale trudno, tak mimo wszystko dobrze to wspominam, bo to też była jakaś forma spędzania wolnego czasu i oczywiście nigdy nie zakrawało to o jakieś uzależnienie. Obecnie nic nie obstawiam, bo nie interesuje mnie to. Szaler, witam Cię Adacho i również widzów kanału. Teraz mam pytania, może bardziej teorię na temat 3 różnych rodzajów fuzji w świecie smoczej piłki. Mamy 3 główne rodzaje fuzji. Absorpcja Nemeczan, kolczyki Potara i taniec Metamorian. Patrząc na to, jak wyglądają te fuzje, czy można przyjąć, że fuzja za pomocą Potar nie łączy ze sobą wszystkich aspektów dwóch składowych, ale tylko duszę. Dlatego można ją wykonać z każdym, kto ją posiada. I to wokół tej nowej duszy powstaje odpowiednie do niej ciało. Dlatego przypadek scalonego zamasu jest szczególny, bo obie składowe posiadały tę samą duszę, dlatego nie posiadała ów limitu czasowego, w mandze posiadała, i fuzja bardziej przypominała oryginalne ciało zamasu, przez co mogła pozostać trwała. Natomiast taniec Metamorian, tak jak Potary, również nie łączy ze sobą wszystkich aspektów, tylko bierze pod uwagę ciało, w którym rodzi się właśnie nowa dusza. Dlatego wymagania, jakie są potrzebne do wykonania tańca, czyli podobna budowa ciała, podobny poziom ki, i jak dobrze pamiętam, to najlepiej, żeby obie składowe były tej samej rasy. Możemy to zobaczyć w przypadku Goku i Vegety, czystokrwiści Saiyanie, i Goten i Trunks hybrydy. Mamy jeszcze absorpcję Namechan, która łączy ze sobą wszystko, ciało i duszę, dlatego fuzja pozostaje trwała. Dlatego można przyjąć, że pierwsze dwie fuzje mają limit czasowy, bo nie łączą w sobie wszystkich rzeczy, ale absorpcja, która je łączy, już owego limitu nie posiada. Dlatego to może być przyczyną, dlaczego Piccolo po absorpcji dostał tak wysokie power boosty, bo ten rodzaj fuzji daje po prostu
więcej. Czyli w skrócie, potary łączą duszę, posiadają limit, taniec łączy ciało, posiada limit, absorpcja łączy ciało i duszę, nie posiada limitu. Moje dywagacje były na temat śmiertelników, a nie bóstw typu Kaioshinów. Zamasu nim nie był. No, potem został. Sam się mianował, bo inaczej nie mógłby korzystać z pierścienia czasu. Nie wiem, czy zdołałem wszystko, co chciałem przekazać, dobrze opisać, ale mam nadzieję, że główny zamysł jest jasny. Pozdrawiam. Szaler w zasadzie tak się rozpisał, że chyba sam odpowiedział na to, co ja mógłbym ciekawego na ten temat powiedzieć. Gdybym mnie zapytał o 3 rodzaje fuzji, to ja bym mógł wymyślić taką fajną teorię i byłaby to moja odpowiedź, ale w sumie nie wiem, co mógłbym powiedzieć. Generalnie, jeśli dochodzimy do wniosku, że absorpcja nie posiada limitu i jest najlepsza, to w takim razie wygląda na to, że w następnym jakimś konflikcie albo problemie naszych bohaterów rozwiązaniem będzie stać się nameczaninem i to tyle. Ciekawa myśl, dzięki za ten komentarz. Krasnal, też dobrze wytypowany wynik. A pytanie to, jak jesteśmy w temacie piłki nożnej, to czasami na odcinkach, jak jest na przykład El Clasico, to mówisz, że kibicujesz Barcelonie. Od kiedy mniej więcej kibicujesz i to czy przez któregoś piłkarza? Sprawa z Barceloną wygląda tak, że lubiłem ją od dzieciaka. Ze względu na piłkarzy, którzy tam grali. Ronaldinho, myślę, że też Puyol, Xavi, Iniesta. Generalnie to była taka, Messi oczywiście, to była też taka drużyna, która jakbym miał w dzieciństwie albo w młodości wymienić 5 czy 10 drużyn, które lubię, to wymieniłbym tam Barcelonę. Ale to nie było tak, że to była drużyna, której kibicowałem, czy którą w ogóle śledziłem. Powiedziałbym, że piłką nożną interesowałem się ogólnie jako sportem, a nie kibicowałem jednej konkretnej drużynie i zawsze na moje preferencje wpływali moi znajomi, bo w młodości miałem kolegę, który bardzo lubił Liverpool i wtedy też bardzo lubiłem dzięki niemu Liverpool. Na studiach miałem kolegę, który kibicował Barcelonie i z nim się sztuka, pewnie część z was go kojarzy, nadal kibicuję, nadal z nim oglądam mecze Barcelony, tylko że jakby teraz to wygląda inaczej niż wtedy. Wtedy to wyglądało tak, że on od zawsze kibicował Barcelonie, był oddanym kibicem i pamiętam ten mecz Barcelona-PSG 6-1, ta genialna remontada. Oczywiście trochę kontrowersyjna, bo tam były jakieś nurki i tak dalej. Zwracam też na to uwagę, żeby nie było tak, że ten mecz był bez kontrowersji, ale mimo wszystko wynik i emocje, jakie w tamtym momencie przeżywałem, no to było coś takiego, co sprawiło, że zacząłem wtedy z kumplem oglądać te mecze Barcelony i zawsze kibicowaliśmy Barcelonie, ale też oglądaliśmy Bayern przez to, że grał tam Lewandowski. I powiedziałbym, że zacząłem bardziej kibicować Barcelonie, jak właśnie Lewandowski przeszedł do Barcelony. Możecie mnie nazywać sezonowcem i może na początku to tak było, bo jak na przykład oglądaliśmy Barcelonę w Akademiku, większość meczów, nie mówię, że wszystkie, to oczywiście kibicowałem Barcelonie, ale w momencie, w którym Bayern z Lewandowskim grał z Barceloną, no to kibicowałem już Bayernowi, no bo tam grał Polak. Był jeden mecz 8-2, który się skończył, no to ja się wtedy bardzo cieszyłem. Obecnie Bayernowi nie kibicuję Barcelonie i myślę, że obecnie jestem tak przywiązany do tego klubu, ale nie jakoś tak, powiedzmy, na śmierć i życie, bo po prostu spodobała mi się gra i spodobało mi się śledzenie ich poczynań. Jest też kilku piłkarzy, których lubię. Eric Garcia to jest chyba prócz Lewandowskiego mój ulubiony piłkarz z Barcelony. Bardzo lubię też Pedriego, też ze względu na to, że jest gościem, który jakby unika w ogóle żadnych kontrowersji. Są oczywiście piłkarze, którzy są trochę bardziej kontrowersyjni i do których mógłbym mieć jakieś pretensje, ale myślę, że w każdej topowej drużynie znajdą się takie osoby. Więc tak by to wyglądało. Obecnie oglądam mecze Barcelony, czy Lewandowski gra, czy nie gra, czy grają w Lidze Mistrzów, czy grają z jakąś Osasuną, chociaż Osasuna to solidna drużyna, czy grają z jakimś, wiecie, Las Palmas w La Lidze. Sprawia mi to przyjemność. Jak przegrają w zasłużenie, to nie jest mi smutno. Gorzej jest, jak na przykład sędzia wypacza wynik meczu i nawet gdyby się okazało, że Barcelona miałaby wygrać poprzez jakąś kontrowersję, to nie o to chodzi. Ja tutaj oglądam to bardziej dla rozrywki i dla cieszenia oka, więc tak to z mojej strony wygląda. Myślę, że nawet jak Szczęsny i Lewandowski odejdą z Barcelony, to i tak będę ją dalej oglądał, no bo to po prostu trochę się do tego przyzwyczaiłem i lubię ten klub. Może nie jeśli chodzi o politykę, bo tym się akurat nie zajmuję, ale jeśli chodzi o styl gry i tak przyzwyczaiłem się do kibicowania. Ale żeby nie było, pozdrawiam fanów Realu Madryt. Pieski. Trunks jest Wiedźminem. Walczy mieczem, posługuje się znakami, dał dla Goku eliksir, zabijał potwory. Potrzebujecie jeszcze jakichś dowodów? Ja mogę podać jeszcze 2 dowody. Ma nietypowy kolor włosów i związał się z kobietą, która jest starsza niż wygląda. W przypadku Geralta była to Yennefer, która z tego co wiem miała ponad 90 lat, no ale dzięki magii wyglądała na młodszą. No a tutaj mamy Future Mai, która tak na dobrą sprawę jest od Trunksa znacznie starsza, ale została odmłodzona przez życzenie, więc jej dźwięk kalendarzowy nie odpowiada jej wyglądowi. Czyli mamy jakieś nawiązanie do Polski w Dragon Ballu? Polska! Jak wczoraj na meczu śpiewali kibice przez praktycznie cały mecz. Gdybym jeszcze raz...
Miał urodzić się. Krycholec 2, 3, 13. Taka ciekawostka. Te gesty rąk, bardzo ciekawy komentarz. Tak zwane pieczęcie, których używają postacie z Naruto, były realnie używane w prawdziwym świecie przez ninja. Działało to na tej samej zasadzie, co test Pawłowa z psami i dźwiękiem dzwonka. Ninja latami w ramach treningu przypisywali do danego stanu umysłu, np. spokoju, strachu, rozluźnienia itd., różne kombinacje splatania rąk, które też łączyli z napinaniem wybranych partii mięśniowych. Powtarzając ten proces za każdym razem, gdy poczują daną emocję. W końcu udawało im się zapieczętować ją do przypisanych wcześniej splotów rąk. Dzięki temu, podczas swoich misji, byli w stanie forsownie wywoływać u siebie pożądany w danej chwili stan umysłu. W przeciwieństwie do tego, co pokazuje się w filmach, ninja w większości nie walczyli, a szpiegowali i grali kogoś, kim nie byli. Więc nawet pieczętowanie negatywnych emocji było przydatne, by wiarygodniej odgrywać swoją rolę. To jest niesamowite. Nie wiem, nie wgłębiałem się, więc nie wiem, czy to prawda, chociaż brzmi jak coś, co mogliby wymyślić ludzie z Dalekiego Wschodu, biorąc pod uwagę, jakie rzeczy widziałem czasem na filmikach z jakichś klasztorów, jakie dzieci robią rzeczy ze swoim ciałem, więc uważam, że być może są takie osoby, może nadal są takie osoby, które potrafią takie rzeczy robić. Myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, czy w to wierzyć, czy nie. Odruch bezwarunkowy może istnieć, więc jeśli można byłoby przypisać faktycznie emocje do jakiegoś gestu, czy do napinania konkretnych partii mięśniowych, być może działałoby to w przypadku ludzi tak samo jak w przypadku zwierząt. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Co jeśli na przykład taki ninja straci palec, który jest potrzebny? Czy wtedy zachowywałby się jak kot na przykład? Bo to jest akurat sprawa, która ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Koty niestety, które na przykład urodzą się bez łapki albo stracą łapkę, często mogą zachowywać się tak, jakby tym swoim kikutem, jeśli go mają, albo powiedzmy miejscem, gdzie była łapka, mogą próbować coś zakopywać, albo mogą próbować zachowywać się tak, jakby ta łapka dalej tam była. Więc myślę, że w głowie tych kotów nie do końca to działa tak, że one nie mają tej łapki. Nie wiem do końca, jak to wygląda, ale może czasem działa to na zasadzie przyzwyczajenia. Neteros z Huntera też jest dobrym przykładem, nie chcę tutaj robić spoilerów, bo uważam, że każdy z Was powinien tę serię sobie nadrobić. Hunter z 2011 roku, moje ulubione anime, polecam serdecznie. W ostatniej sadze była sytuacja tycząca się modlitwy, kto wie, ten wie. I w pewnym momencie Netero powiedział, że prawdziwa modlitwa płynie z serca. I pamiętacie, co wtedy się wydarzyło. Gdyby na przykład ninja musiał wykonać taki gest, no nie? Czyli jeden palec wskazujący jest zgięty. I to oznacza, to jakby mu zaprogramowuje osiągnięcie jakiegoś spokoju, rozluźnienie się. Ale dajmy na to, w trakcie walki albo jakiejkolwiek innej akcji stracił ten palec. No ale taki gest, czyli jak powiedzmy bez zgięcia tego palca, wyobraźcie sobie, że go nie ma, to jest rozluźnienie kiszki stolcowej. I chłop chciał się uspokoić, a się zesrał. Czy jest to możliwe? Wszyscy ninja po drugiej stronie ekranu, którzy to oglądacie, uważajcie. Uważajcie, mogę wam powiedzieć starą chińską mądrość. Droga od rozluźnienia do mokrych gaci jest bardzo krótka. Coś o tym wiem. Lasagna z Biedronki, znacie tę historię. Lexus, siemka, dawno o nic nie pytałem. Czy wiadomo, co się stało w mandze z Tao Pai Paiem i żurawiem pustelnikiem po 23 Tenkaichi Budokai? Pozdro. W mandze oni się nigdy nie pojawili, więc manga odpowiedzi nam po prostu nie daje. Natomiast przewodnik po świecie Dragon Balla z 2004 roku, Dragon Ball Forever, wspomina o niektórych postaciach pobocznych i tam też pojawia się wątek Tao Pai Paia i żurawiego pustelnika. I pada tam informacja, że jakiś czas później po prostu się oni wdali jakby być może w jakąś bójkę, albo zostali wmieszani w jakieś wydarzenia i stracili obaj życie. I teraz można byłoby zostawić tę historię w tym momencie, ale moglibyśmy spróbować osadzić to wydarzenie gdzieś na linii czasu. Bo okej, w mandze tego nie było, ale w anime widzieliśmy filler, w którym jest Tao Pai Pai. Więc zakładamy, że jeśli Tao Pai Pai żyje, a Dragon Ball Forever tłumaczy, że Tao Pai Pai i żurawi pustelnik zginęli razem, to by oznaczało, że ta bójka, nazwijmy to tak, jeszcze się nie wydarzyła, więc pewnie obaj żyją. Potem Cell pozbył się części ludzkości, no ale życzeniem zostali ci ludzie wskrzeszeni, więc nawet jeśli tym wydarzeniem, w które wmieszali się Tao Pai Pai i żurawi pustelnik, była walka z Cellem, no to i tak byliby potem wskrzeszeni, bo tam nie było rozgałęzienia na złych ludzi i dobrych ludzi. Takie wyszczególnienie, żeby wskrzesić tych, którzy zmarli od pewnego momentu poza tymi bardzo złymi, mieliśmy w Majin Buu sadze, więc co jeśli Majin Buu, Super Buu w zasadzie, wybijając całą ludzkość, trafił też Tao Pai Paia i żurawia, no i to powiedzmy zostało nazwane tym wydarzeniem, ale potem nie zostali oni wskrzeszeni, bo zostali uznani przez Porungę za tych bardzo złych.
Może tak to wyglądało. Mr. Rollis, pytanie do Koku. Widzieliśmy, jak Majin Buu zmienił Chi-Chi w jajko. A moje pytanie dotyczy tego, co by się stało, gdyby to jajko się wykluło. Czy wykluty kurczak byłby Chi-Chi? Czy nową istotą? I jak wyglądałoby wskrzeszenie jej do życia jako kurczak czy człowiek? Tak na poważnie, ten komentarz jest niesamowity, ale tak na poważnie myślę, że Majin Buu miał moc zamieniania ludzi w jedzenie. Niekoniecznie w cukierki, bo czasem to były czekoladki, generalnie to były słodycze, ale Chi-Chi została zmieniona w jajko, czyli nadal jedzenie. Myślę, że to nie było jajko, w którym był kurczak, tylko to było jajko, w którym było żółtko i białko. Więc Chi-Chi nie była żółtkiem i białkiem, ani żadnym kurczakiem. A może autorzy tylko chcą, żebyśmy tak myśleli. Weźcie pod uwagę to, że po Majin Buu Sadze, w turnieju, w którym widzieliśmy Uba, czyli reinkarnację Majin Buu, widzieliśmy też kapitana Chickena. Co jeśli Ub nie był jedyną postacią, która się zreinkarnowała podczas Majin Buu Sagi? Grzmilu, czy wehikuł czasu Bulmy potrafi też się teleportować w przestrzeni? Jeżeli nie, to dlaczego po zmianie czasu nie wylądowali w przestrzeni kosmicznej? Planeta, układ przecież się poruszają. A jeżeli tak, to czy mogliby go po prostu użyć do przemieszczania się, na przykład na inne planety, ale bez zmiany czasu? Musiałem ten komentarz przeczytać 2 razy, bo na początku trudno było mi zrozumieć, o co chodzi, ale po drugim razie zrozumiałem. Zdumiewa mnie to, że nigdy o tym nie pomyślałem. Faktycznie przecież jest tak, że nasza planeta z całym układem słonecznym poruszają się w przestrzeni. To nie jest tak, że Słońce jest zawieszone w przestrzeni kosmicznej, a my tylko się wokół niego kręcimy. Cały układ słoneczny się porusza. Więc biorąc pod uwagę to, że inna linia czasowa to jest inny moment w historii świata, to by oznaczało, że cały układ słoneczny jest w innym miejscu. Więc mogłaby zaistnieć taka sama sytuacja jak na przykład wskrzeszenie Goku, znaczy Goku wtedy żył, ale oni nie wiedzieli, to inaczej, wskrzeszenie Krillana po wybuchu Namek. Oni chcieli go wskrzesić, ale Vegeta powiedział, że jak go wskrzesicie, to on się pojawi w miejscu, w którym nie ma planety. Więc dlaczego jak wehikuł czasu przemieszcza się, powiedzmy, do tych samych koordynatów we wszechświecie, to nie pojawia się faktycznie na nich, tylko na Ziemi, która w innej linii czasowej jest w zupełnie innym miejscu. Więc to by sugerowało, że wehikuł czasu nie przenosi tylko w czasie, ale też w przestrzeni. Więc zasadne jest pytanie, które postawiłeś, czy mógłby przenosić tylko w przestrzeni i wehikułem czasu moglibyśmy się może nie tyle co teleportować, ale po prostu jakoś szybko przenosić poprzez jakiegoś wormhola na odległe planety. Może jest tak, że Bulma to przewidziała i dajmy na to, wehikuł czasu jest w stanie wykryć charakterystyczne pole magnetyczne Ziemi i w tej danej linii czasowej, do której się przenosi, szuka najpierw tego pola magnetycznego, a potem dopiero teleportuje się na Ziemię. Zbyt skomplikowane pytanie jak na Dragon Balla, ale lubię takie. Kornik, takie pytanie. Ja zwykle oglądam całe twoje odcinki, ale robię to na prędkości 2-krotnej albo 1,5 raza. Jak to się ma do czasu oglądania, o którym mówiłeś jako Kermit? To nie ja mówiłem, tylko Kermit. Sprawa wygląda tak, że czas oglądania jakiś czas temu był bardzo ważny na YouTubie, ale z tego co kojarzę obecnie działa to tak, że ważny jest też wskaźnik, który moglibyśmy nazwać, może nie do końca poprawnie, bo słowo retencja tyczy się raczej wody, są zbiorniki retencyjne, gdzie woda jest zatrzymywana, ale po angielsku retention to jest takie zatrzymanie, można też to przetłumaczyć jako retencja. Czyli w skrócie mówiąc, utrzymanie uwagi odbiorcy. Czyli jeśli obejrzycie 10-minutowy odcinek na prędkości 1, czyli na normalnej prędkości, no to spędzicie przy nim 10 minut. Ale jeśli obejrzycie ten sam odcinek, oczywiście też w całości, 10-minutowy odcinek w 2-krotnej prędkości, no to realnie spędziliście przy oglądaniu 5 minut. Chodzi o czas realny. I to jest ten wskaźnik czas oglądania, który jest ważny, ale myślę, że w obecnych czasach ważniejszy jest ten wskaźnik retencji, czyli utrzymania uwagi odbiorcy. Jeśli obejrzeliście cały film, to jest najważniejsze, niezależnie od prędkości. Bo w jednym i w drugim przypadku obejrzeliście 100% filmu, no nie? Kiedyś pamiętam, jeden człowiek rozgryzł algorytm YouTube'a i stworzył film, który przyspieszył, nie wiem, chyba 4 razy. No bo 0,25 to była najniższa prędkość, na jakiej można było oglądać YouTube'a. I ten film trwał chyba 10 sekund czy 40 sekund, ale ze względu na to, on w tytule miał napisane, że obejrzyj ten film w prędkości 0,25 albo chyba nazywał się, że ten film zostanie wybity przez algorytm YouTube'a. I ludzie oczywiście klikali, żeby sprawdzić, o co chodzi, ale chłop miał rację, bo okazało się, że nagrywając ten film w 4-krotnej prędkości i zmuszając ludzi do oglądania tego filmu w prędkości 0,25, film, który trwał powiedzmy pół minuty, był oglądany przez ludzi 2 minuty.
Więc YouTube widział, że film jest tak zajebisty, że ma 400% czasu oglądania w porównaniu do normalnego czasu trwania. To tak jakby każdy widz obejrzał go 4 razy, więc na tej podstawie go polecał. Ale to było kilka lat temu, teraz to myślę, że tak nie działa, więc niezależnie od tego, w jakiej prędkości oglądacie, spoko. Ważne, żebyście oglądali jak najwięcej. To te chipsy o smaku kutasa. Oglądanie w podwójnej prędkości może być korzystne, jeśli na przykład szybko przechodzicie potem na drugi film, no bo jesteście w stanie obejrzeć więcej filmów w tym samym czasie, a jeśli oglądacie je w całości, no to ten wskaźnik zatrzymania, czyli procentu obejrzenia filmu, jest dalej wysoki, nie? Najważniejsze jest to po prostu, żeby klikać w filmy i je oglądać do końca. Dziękuję bardzo, ale zachęcam też do innych rzeczy, takich jak zostawianie lajków, podbijanie filmów, jeśli macie taką możliwość na komórce, zostawianie komentarzy, etc., etc. Śródziemnik. Pytanie do Kokła. Skąd Goku w Sadze Namek nagle zdobył umiejętność czytania myśli? Pytanie, czy nagle? Czy nagle? Goku był uczniem Roshiego, który wiemy, że też potrafił to robić. No bo czytanie myśli przez Goku to nie był pierwszy raz, kiedy widzieliśmy tę technikę. Pierwszy raz ją widzieliśmy na 21. Tenkaichi Budokai, kiedy Roshi, jeszcze jako Jackie-chun, przeczytał myśli Namu. I zrobił to bez dotykania jego głowy, więc po prostu spojrzał na niego, nawiązał z nim jakąś nić telepatyczną i wyczytał wszystko to, co Namu wiedział i nawet Namu nie był świadomy tego, że jego myśli były przeczytane. Więc być może Goku nauczył się tego od Roshiego, tak samo jak nauczył się Kamehameha po tym, jak zobaczył to jeden raz. Być może Roshi podczas treningu kiedyś przeczytał jego myśli i Goku może nie tyle co zobaczył, no bo tutaj to wygląda trochę inaczej, z taką techniką telepatyczną niż z techniką, gdzie należy wykonać jakieś ułożenie ciała i skumulować ki w jakiś określony sposób, ale Goku jest geniuszem walki, więc myślę, że mógłby to zrobić. Lepszym pytaniem jest to, dlaczego nie używał tego później. Być może stwierdził, że nie jest to fair, być może zapomniał, a może stwierdził i to sprawia, że na tę scenę trochę mogę też patrzeć jak na scenę gagową. Tę scenę, w której Goku przeczytał myśli Krillana na Namek. Może Toriyama po prostu nie chciał opowiadać drugi raz tej samej historii i nie chciał robić takiego typowego ileś tam czasu później, albo że mamy jakiś drobny przeskok w czasie i aha, czyli o to chodzi. Tylko Goku mówi, dobra, wiem wszystko. To też chyba było takie budowanie fajności Goku w tamtym momencie. Gościa, który przychodzi, jest mega silny, czyta ci myśli, mówi, dobra, chłopaki, kurwa, odsunąć się, teraz ja będę bił się. Także tak. Przemo, pytanie do Goku. Pytanie o ciążę Arankara z Vizardem. Taka hybryda cokolwiek daje, chuj wie, ale pozwolę odpowiedzieć sztucznej inteligencji, bo rozbawiło mnie to, co ona tutaj napisała. To pytanie z Bleacha, nie Dragon Balla Z, więc nie odpowiadam, przykro mi. Tylko o Dragon Balla Z można pytać. Nawet nie o Dragon Balla, o Dragon Balla Z. Niestety nie mam pojęcia, bo zajmuję się Dragon Ballem. Może ktoś inny wie? Nie no, tak poważnie to nie mam pojęcia, bo nie zajmuję się Bleachem. Aż tak dogłębnie. Piwo musi być. Pytanie do Koku. Nigdy zwykle nie piszę, ale dziś mam takie trochę głupie pytanie. W jaki sposób Cell z Dragon Balla po wybuchu i po stracie Androida 18 odzyskuje formę Perfect, jeśli nie ma jednego potrzebnego androida? Jeśli było to pytanie, to przepraszam, lecz nie zawsze oglądam Koku! Ale jak mam czas, to oglądam z zaciekawieniem. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. Co lepsze, teraz jestem kompletny nawet bez 18. I jestem wzmocniony jak Gohan. To musiały być moje sajańskie komórki. Wzrost mocy po igraniu ze śmiercią. Takie wytłumaczenie serwuje nam manga. Można byłoby też powiedzieć, porównać to do sytuacji, chociaż tamta sytuacja miała miejsce później. Mówię o walce Goku z Beerusem. Goku osiągnął Goda poprzez rytuał. Potem stracił tę formę, ale potem w trakcie tej samej walki nadal był w stanie ją włączyć, mimo tego, że nie przechodził rytuału. Jego ciało się przyzwyczaiło do tej formy, tak samo jak ciało Saiyan albo różnych innych postaci przyzwyczaja się do transformacji, którą osiągają. Goku przecież na Namek był w stanie się jakby wrócić do bazowej formy, a potem włączyć SSJ jeszcze raz, mimo tego, że nie było drugiego Krillana, który umarł i został wybuchnięty przez Freezę. Więc Cell myślę, że się po prostu do tego po części przyzwyczaił. Oczywiście korzystając z sajańskich komórek. Oj kurczę. Xic Big Chill. Nie wiem, czy pierwsze słowo dobrze przeczytałem. Przepraszam, jeśli źle. Z kolegą gadaliśmy na temat rozwoju Dragon Ball Xenoverse 3. Według mnie chcą wycisnąć z dwójki wszystko, co mogą i zabrać się za trójkę dopiero jak wykorzystają absolutnie wszystko. Z kolei on myśli, w sensie kolega,
że Xenoverse 3 będzie zapowiedziany w 2026 roku. Co sądzisz na ten temat? Nagrywałem film, w którym mówiłem o tych rzeczach. Być może YouTube wam go nie wyświetlił, ale duża sprawa będzie miała miejsce w styczniu, 25-6 stycznia bodajże to będzie miało miejsce, wydarzenie Genki Damatsuri, na którym dostaniemy zapowiedź nowej gry ze świata Dragon Balla, rzecz jasna, bo całość tego wydarzenia będzie się tyczyło Dragon Balla i 2 nowych, dużych projektów tyczących się Dragon Balla. Czy to będzie anime, czy to będzie film, nie wiadomo jeszcze, ale generalnie czekamy i tam też mówiłem o przeciekach tyczących się, albo przeciekach, plotkach raczej, tyczących się Xenoverse 3. Z waszej dwójki myślę, że po części ty masz rację, a po części kolega ma rację, ale myślę, że sprawa, to jest już moje zdanie, będzie wyglądać tak. Wierzę w te przecieki, niech będzie, że wierzę. To nie jest aż tak duża sprawa dla mnie, bo ja w Xenoversa 2 grałem bardzo krótko. Xenoversa 1 przeszedłem, ale w 3 na pewno bym grał, ale to jakby nie jest, tak jak mówię, dla mnie najważniejsze. Mimo wszystko chętnie bym zobaczył tę grę. Więc wierzę w te przecieki, niech będzie, że takie trochę myślenie życzeniowe, że wierzę w tym plotkom. Ale 3 ponoć jest już w produkcji, nie jest oficjalnie oczywiście zapowiedziana, jest już, jakby istnieje już wersja grywalna i gra miałaby zostać wydana w 2027, ewentualnie 2028 roku. Więc pytanie, czy dostaniemy zapowiedź w styczniu? Ja myślę, że jeszcze nie, ale może być tak, że to będzie 2026 rok. Po prostu nie będzie to styczeń. Z drugiej strony uważam, że ty też możesz mieć trochę racji, mówiąc, że chcą wycisnąć z 2 wszystko, co mogą, bo został dodany Goku z Dragon Ball Daima. Jesteśmy w trakcie takiego dużego dodatku, który tam będzie miał 4 części. Ta 3. i 4. bodajże będą wychodzić w przyszłym roku, więc na pewno będzie tak, że będą chcieli wycisnąć 2, ale jeśli wierzyć plotkom, 3 jest już w produkcji, po prostu będziemy musieli trochę na nią poczekać, ale to jest tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, plotka. Nie powtarzajcie tego, albo powtarzajcie, ale zaznaczajcie z gwiazdką, że to jest plotka. Póki co, dzięki wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka i czekam na wasze komentarze, niezależnie od tego, czy chcecie o coś zapytać, czy coś skomentować, czy to będzie o Dragon Ballu, czy to będzie o czymś innym, czy o życiu, czy o Bleachu, czy o innym, o One Piece, Hunterze i może Polska, Malta 3-2, chociaż o tym nie ma co za bardzo mówić. Generalnie czekam na waszą aktywność, dzięki za wszystko i widzimy się niebawem. I zapraszam jeszcze raz na jutrzejsze wideo, bo mógłbym napisać w tytule, tak, zjedliśmy chipsy o smaku kutasa, ale jakoś tak nie chcę tego robić. Więc ten film, myślę, że w innym przypadku mógłby was tytułem nie zachęcić, ale mówię wam już dzisiaj, co tam będzie. Między innymi, rzecz jasna, między innymi. Także dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.